Umiłowany ludu naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, żyjcie pod osłoną Bożej woli. W ten sposób wasze postępowanie będzie zgodne z rozkazami naszego Króla, a nie z rozkazami potęg światowych. Jako książę Legionów Niebieskich wzywam was do oddania całego swojego postępowania i działania wykonywanego w każdym momencie naszemu Królowi i Panu Jezusowi Chrystusowi na wynagrodzenie za zniewagi wyrzucane Mu przez ludzkość oraz za zbawienie dusz. O ilu więcej się przyłączy do tej ofiary, o tyle silniejszy i wyższy będzie duchowy mur wokół was oraz bardziej odporny na ataki demona. Jesteście szczęśliwi, wiedząc z wyprzedzeniem to, czego niebo oczekuje i pragnie od swoich dzieci. Jesteście szczęśliwi, wiedząc, dokąd macie się kierować i modląc się o to. W ten sposób trwacie w Bożej woli. W miarę jak czas staje się coraz krótszy, zło staje się coraz bardziej obecne i widoczne wewnątrz ludzkości na różne sposoby. To się już działo w historii ludzkości. W tej chwili demon i jego słudzy umiejscowili się wewnątrz instytucji społeczeństwa, zaciemniając je i skierowując was daleko od Bożej woli. Jako książę Legionów Niebieskich wzywam was do zjednoczenia się w modlitwie, aby w ten sposób została zmniejszona intensywność wielkiego wstrząsu, który niebawem nastąpi na Ziemi w punktach, w których stykają się wielkie płyty tektoniczne. Wzywam was do tego, by przez 7 dni odmawiać różaniec święty i adorować naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, obecnego w Najświętszym Sakramencie ołtarza. Niech te akty miłości zostaną ofiarowane za całą ludzkość zaślepioną przez demona, za ludzi chorych na ciele lub na duchu, oraz aby wiara była mocna w każdym dziecku Bożym. Ta forma modlitwy będzie walczyć ze złem i zjednoczy w miłości braterskiej dzieci Boże, umacniając ich wiarę i ufność w Bożą ochronę. Umiłowane dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, do was mówię, do was, którzyście usłyszeli, a którzy zamknęliście swoje uszy, tak jak większość ludzkości. Do was, których Boże Królestwo pouczyło, a nie chcecie zrozumieć. Do was mówię. Stoicie wobec plagi braku żywności, ekonomicznego, braku miłości bliźniego, miłości oraz wobec braku wiary. Pospieszajcie, dzieci naszej Królowej i Matki. Popędzaj je, aby lud Boży był przygotowany duchowo i materialnie. Wielkie kraje zostaną oczyszczone, a małe kraje będą cierpieć. Musicie gromadzić zapasy zgodnie z możliwościami każdego. Musicie być dyskretni, by nie paść łupem wilków. Módlcie się, dzieci Boże, módlcie się za Argentynę. Nadchodzi wzburzenie społeczeństwa, jej grunt się trzęsie. Módlcie się, dzieci Boże, módlcie się za Chile, jego ziemia mocno się trzęsie. Módlcie się za Amerykę Środkową, trzęsie się, módlcie się. Módlcie się z powodu godnych pożałowania wydarzeń w Stanach Zjednoczonych. Módlcie się, dzieci Boże,
Módlcie się za Japonię. Jej ziemia się trzęsie. Módlcie się, ludu Boży, módlcie się za Hiszpanię. Jest wstrząsana. Módlcie się, ludu Boży. Francja pada łupem terroru. Módlcie się, ludu Boży, módlcie się całą ludzkość, ażeby wiara zwyciężyła, a lęk by nie opanowywał żadnego dziecka ludu Bożego. Z moim mieczem wzniesionym wzwyż odstraszam sługi zła i ochraniam lud naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, jak to zostało mi rozkazane. Trwajcie dalej w jedności, nie wycofując się, modląc się. Dzieci, modląc się, nie wyrządzając zła bliźniemu i będąc posłańcami miłości. Błogosławię was, ochraniam i zwołuję was w miłości naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Święty Michał Archanioł. Komentarz Luz de Maria. Bracia w wierze, Święty Michał Archanioł, obrońca ludu Bożego, za pomocą swych słów daje nam dostrzec wielkie wydarzenia, które nastąpią na ziemi, a które sprawią ból ludzkości. Nigdy nie jest za późno, nigdy. Mamy czas, dopóki pozostajemy przy życiu. Czas po to, aby się poprawić i powrócić na drogę Bożą. Święty Michał łagodnie wyjaśnia nam, że to pokolenie, tak jak poprzednie pokolenie, miało błogosławieństwo bycia przestrzeżonym przez niebo. I tak jak poprzednie pokolenia, ci, którzy widzieli, nie wierzą, i ci, którzy słyszeli, nie wierzą. Pociechą i zachętą, jaką otrzymujemy jako lud Boży, jest to, że Święty Michał Archanioł z Bożego rozkazu wskazuje nam, jaką modlitwę ofiarować w tym czasie i wskazuje nam, by adorować Najświętszy Sakrament Ołtarza przez okres 7 dni. To przypomina mi zniszczenie murów Jericha. Zarazem jesteśmy wezwani do tego, aby zburzyć te mury, jakie demon wzniósł wokół dzieci Bożych, żeby lampa naszej wiary i świadectwa nie była zakryta, lecz by dawała światło, jakie ma dawać na chwałę Bożą.